Listen, my son, he stopped breathing. He got 4 years, yeah. And we wake up and he stopped breathing. Please send me. Okay, what's he doing now? Is he breathing? No, he's not breathing. Nothing. Mieszkałem już w Anglii, kiedy to się stało. Co więcej, dokładnie w tym samym mieście. Nie znałem tych ludzi osobiście, ale mam wrażenie, że gdzieś już te twarze widziałem. Coventry to specyficzny punkt na mapie UK, a już szczególnie dla Polaków, których to spotkać na ulicach tego miasta nie jest wcale trudno. Rok 2012 jednak nie był powodem do dumy dla Polonii na Wyspach. To właśnie w jednym z domów w Coventry, pod który za chwilę was zabiorę, rozegrały się niewyobrażalne sceny. To tu głodzony, topiony, duszony, bity, zastraszony, więziony w pokoju bez klamek umiera 4-letni chłopiec. Daniel Pełka. W chwili śmierci ważył niecałe 11 kilo, a na jego ciele znaleziono 40 ran. Pomyślałem, że warto poznać opinię księdza proboszcza parafii pod wezwaniem świętego Stanisława Kostki w Coventry. Z pewnych źródeł wiedziałem, że sprawa Danielka była mu bardzo dobrze znana. Zadzwoniłem więc. Niestety ksiądz proboszcz nie wyraził chęci do rozmowy. Dowiedziałem się jedynie, że spotkał się z matką i ojczymem Daniela w więzieniu. Czy prosili o spowiedź? Pragnęli wybaczenia? A może żałowali tego, co zrobili? Postanowiłem działać sam. Udałem się do kilku miejsc związanych ze sprawą. Między innymi na cmentarz w Coventry, na którym nie zabrakło symbolicznej mogiły. Dlaczego nagrywam ten film? Długo myślałem, co teraz powinienem powiedzieć. Chciałbym, aby jak największa ilość z nas pamiętała o tej sprawie i aby ściany naszych domów nigdy nie były głuche, a oczy ślepe wobec zła. 3 marca 2012 roku. Matka chłopca, 25-letnia Magdalena, wybiera alarmowy numer telefonu i prosi o pomoc. Magdalena mieszka wtedy razem ze swoim partnerem Mariuszem w Coventry. Na miejsce zostaje wezwane pogotowie. 4-letni Danielek nie daje żadnych oznak życia. W szpitalu zostaje stwierdzony zgon. Lekarze nie mieli żadnych wątpliwości. Danielek stał się ofiarą bestialskich tortur. Nawet osoby, które od lat zajmują się przemocą wobec najmłodszych, pierwszy raz mieli do czynienia z takim przypadkiem i załamali ręce. Udałem się pod szkołę, do której uczęszczał chłopiec. Teren jednak był zamknięty w związku z panującym wirusem. Trudno było więc z kimś porozmawiać. Ale to tu w 2011 roku nauczyciele zauważyli pierwsze niepokojące sygnały. To tu Danielek wybierał z kosza resztki jedzenia swoich kolegów. Zdarzało się też, że podkradał kanapki swoim rówieśnikom. Uwagę przykuwał także jego wyraz twarzy. Daleki był on od uśmiechniętej buzi szczęśliwego 4-latka. Wyglądał jak dorosły, zmęczony już życiem mężczyzna. Do tego był bardzo wychudzony. Nauczyciele skontaktowali się z Magdaleną, matką Daniela, i poprosili o wyjaśnienie sytuacji. Kobieta poinformowała, że syn cierpi na zaburzenie odżywiania, które powoduje u niego ciągłe łaknienie. Po jednej z wizyt opieki społecznej chłopiec nie był w szkole obecny aż 24 dni. Tylko Bóg jeden wie, co mogło się wtedy dziać. Z miesiąca na miesiąc sytuacja była coraz gorsza. Po tym jak 5 stycznia 2011 roku Daniel znalazł się w szpitalu z powodu złamania lewej ręki, dom Magdaleny i jej partnera odwiedzili pracownicy społeczni. Mariusz miał ich wtedy zakłopotać, wskazując na różnicę kulturową i podejście w wychowywaniu potomstwa słowami. W Polsce, gdy dziecko złamie rękę, lekarze zajmują się dzieckiem, a nie jego rodzicami.
Chłopiec przychodził do szkoły z coraz bardziej widocznymi obrażeniami. W połowie stycznia na szyi dziecka zostają zauważone 4 odciski palców. W lutym przyszedł do szkoły z 2 podbitymi oczami. Pracownicy szkoły wielokrotnie próbowali pomóc. Sygnały o tym, że Danielek potrzebuje pomocy, były już znane 13 miesięcy wcześniej. Śledztwo wykazało, że chłopiec był brutalnie bity. Celowo go głodzono. W chwili śmierci ważył niecałe 11 kilo. Mariusz mówił, że dziecko znajduje się pod opieką lekarską. Tak naprawdę to unikali wizyt u lekarza i w nieskończoność przesuwali terminy. Zastanawia mnie, co czuł wtedy ten 4-latek. Czy przeczuwał zbliżający się koniec? Czy przytłaczała go niemoc i bezradność? W końcu kontakt z dzieckiem i jego opiekunami stał się praktycznie niemożliwy. Odpowiednie służby nigdy nie mogły zastać ich w domu. W tym czasie za 4 ścianami domu Danielka trwał koszmar, który niedługo miała przerwać jego śmierć. Codzienne znęcanie się było normą. Na co dzień był przetrzymywany w pokoju bez klamek, oprócz głodzenia był też podtapiany. Prawdopodobnie dla własnej sadystycznej przyjemności zmuszali go do jedzenia soli. Świadczą o tym znalezione później w urządzeniach oprawców wyszukiwane w internecie frazy, takie jak skutki przedawkowania soli. Chłopiec często słyszał odmowę na prośbę o możliwość skorzystania z toalety. Skutkiem tego było załatwianie się chłopca w swoim łóżeczku. Już po jego śmierci policja odnalazła wiadomości w telefonach matki jej partnera, świadczące o tym, w jak rozmyślny i brutalny sposób planują kolejne tortury. Danielek miał rodzeństwo. 6-letnią siostrę, która często próbowała pomóc zmaltretowanemu braciszkowi, dać trochę pożywienia. Była świadkiem bestialskich scen, ale nie mogła nic zrobić. Po każdej karze z solą całowałam jego rany. Przed śmiercią leżał nieprzytomny, obolały, mówiła 6-letnia siostrzyczka Daniela. 1 marca Danielek został po raz kolejny pobity. Został po prostu skatowany na śmierć. Pozostawili go w pokoju bez klamek, samego sobie. Prawdopodobnie umierał w katuszach i spazmach bólu przez kolejne 33 godziny. Nadszedł w końcu ten dzień. 4-letni, mający przed sobą całe życie, niczemu niewinny chłopiec umiera. Uraz głowy, który staje się bezpośrednią przyczyną śmierci, wydaje wyrok. Sekcja zwłok szybko ukazała kolejne urazy, które były drogą męki tego chłopca ku śmierci. Na jego ciele znaleziono aż 40 ran zadanych tuż przed śmiercią. Lista obrażeń, jakie nosiło ciało chłopca, jest tak rozległa i tak drastyczna, że postanowiłem jej nie cytować w materiale. Osoby o mocnych nerwach znajdą ją w opisie tego filmu. Ponadto w ciele chłopca wykryto wysoki poziom sodu, co potwierdziło informację o tym, że Danielek przez kilka miesięcy był karmiony solą. Lekarka, która wykonywała jego sekcję zwłok, przyznała, że w całej swojej karierze nie widziała tak skatowanego dziecka. Bardzo nam przykro, że nie zrobiliśmy nic, żeby obronić Daniela, powiedział przewodniczący Rady Miejskiej Coventry po zapoznaniu się z raportem policyjnym. To również moja wina, że Danielek nie żyje. Wiedziałam, że Magda piła, a ojczym to bandyta, ale nie chciałam się wtrącać. Teraz żałuję. Danielku, przepraszam, mówi ze łzami w oczach siostra morderczyni Sylwia. Para tych obrzydliwych bestii została skazana na karę dożywotniego pozbawienia wolności z możliwością ubiegania się o zwolnienie warunkowe najwcześniej po 30 latach. Jednak nie doczekali tej możliwości. 14 lipca 2015 roku Magdalena powiesiła się w celi. 28 stycznia 2016 roku martwy w swojej celi został znaleziony Mariusz. Czy spotkała ich zasłużona kara? Czy sprawiedliwość istnieje? Czy to, co ich spotkało, może być równoważne z tym, co zrobili Danielkowi? Biologiczny ojciec sprowadził ciało chłopca do Łodzi. Grób często jest odwiedzany przez osoby, które poruszyła historia tego biednego chłopca. W Coventry również znajduje się symboliczna mogiła na cmentarzu Świętego Pawła, gdzie ludzie pozostawiają zabawki i znicze. Odwiedziłem to miejsce wraz z żoną, by w ciszy oddać hołd Danielkowi. To jedna z najokrutniejszych zbrodni, która dotknęła zarówno Polskę, jak i Wielką Brytanię. Nie jestem w stanie wyobrazić sobie krzywdy, jaka spotkała tego małego aniołka. Mam nadzieję, że jest teraz w lepszym świecie, gdzie już więcej nie doświadczy bólu, przemocy, strachu ani poniżania. Sam nie mam jeszcze dzieci, ale ucisk w gardle powodował, że sporo czasu zajęło mi nagranie tego odcinka.
Spoczywaj w pokoju, mały aniołku. Będziemy o tobie pamiętać. Dla wszystkich, którzy chcieliby odwiedzić symboliczne miejsce związane z Danielem w Coventry, umieszczam właśnie teraz taką prowizoryczną mapkę, aby łatwo było wam odnaleźć na cmentarzu właśnie to miejsce.